Dzień dobry, cześć. Jest obecnie przed 5 rano, więc mój mózg jeszcze dobrze nie pracuje o tej godzinie. Właściwie to nie za bardzo wie, w jakiej części ciała się znajduje. No ale cóż, nie ma, że boli. Wczoraj sobie zafundowałem delikatnego stresa, ponieważ postanowiłem zobaczyć, jak duże jest obłożenie pociągu, którym będę jechał do Kijowa z Przemyśla. I okazało się, że pociągu już nie ma w rozkładówce. I czy w ogóle dojadę, to może być jeszcze pod znakiem zapytania. Być może tak jak w 2019 wszystko się spierniczy od samego początku. No nic, zobaczymy. Przy okazji podróży do Przemyśla pomogłem pewnej pani w zapytaniu o kilka rzeczy obsługi pociągu. W zamian dostałem ciekawy wykład o bogactwach naturalnych Ukrainy oraz o w jej opinii złych politycznych wyborach, które doprowadziły do wojny. Część tej rozmowy udało mi się nagrać. А вы работаете в этом заводе или что? На 5 километров там вот так всего. Всего? Да. Почему 120 километров? Тут шахта, 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 шахта. Шахти, де у тебе бувають руди. І вони Да, знаю. соєдинились 120 кілометрів. Очень багатий город. Багатіший. У вас очень много минералов. Я слышал о Марганцевий мінерал. лабрадор, синий кристалл. У нас Это 130. очень редкий. У нас літій, марганець. У нас Україна не за те, що вони воюють. У нас центр всього. Розумієте, все. Золото, літій, марганець, радій, уранової руди. Урана, да, тоже. Урана очень много. Я живу на урановой руде. Так? Да? Я еду в Киев, я хочу посмотреть мозаику на этом институте атомическом. В Киеве есть что посмотреть. Да. А в Киеве сейчас спокойно? Нет, Нет? нет, аккуратно. Сейчас не война, есть война. А вы думаете, Тимошенко лучше или Янукович? Коли ми ставимо лучше, хуже, сразу що ставимо? Хто проти війни? Тимошенко. Бо вона сказала убрати війська. Договор закінчився в 2008 году, закінчився договір з Росією. Вони повинні були уїхати. Они не уехали. Потому что Янукович продлил его, а Тимошенко не продлил. Прорусский. Да, Тимошенко нет. И сейчас я говорю, что мы ж в 2008 году надо было сразу выбирать, надо было Тимошенко. Dobra, zrobiło się małe zamieszanie. Jedni ludzie mówią mi, że bilet muszę wydrukować, bo po ukraińskiej stronie nie zeskanują. Inni mówią, że nie muszę drukować. Natomiast chciałem wydrukować w kantorze i z jakiegoś powodu nie chce dojść mail. Więc jeszcze się może okazać tak, że pojadę do dupy. Твой дядя делал. Udało się. Okazuje się, że pociąg jest. Po prawie godzinie stania w kolejce i dość mocnej obsuwie nawet na nas grzecznie poczeka, więc w sumie to jest ok. Po zmianie pociągu zmienia się również z czasem krajobraz za oknem. Miejsce kolorowych, zadbanych domków oraz raczej niewielkich pól po stronie polskiej zajmują trochę skromniejsze domki oraz wielkie łąki i pola po stronie ukraińskiej. Mijamy ogromne pola pszenicy, kukurydzy oraz słoneczników, które tak bardzo kojarzą mi się z Ukrainą. Nic też dziwnego, ponad połowa ziem na Ukrainie to bardzo żyzne czarnoziemy. Ну я опаздываю, ну что ты...
Dzień dobry, Kijów! A właściwie prawie, że dobry wieczór, ze względu na to, że jest 20:45. Miałem się przejechać czymś do hotelu, ale mam tak zardzewiałe kolana, że muszę się przejść zdecydowanie. Po tylu godzinach w pociągu wątpię, żebym był bardziej mądrzejszy niż byłem o 5 rano. Także ciśniemy po drodze. Zobaczymy sobie trochę, jak Kijów wygląda. Taki zwykły kawałek brudnego, szarego miasta, brudnej, szarej stolicy. Bardzo ciekawa rzecz. O, całe szczęście. Bardzo ciekawa rzecz. Otóż na korytarzu nie ma prądu. Już myślałem, że u mnie w pokoju też nie będzie. Dobrze, drodzy moi. Zanim wam pokażę, gdzie konkretnie jestem, na szybko, żebym nie zapomniał, chciałem się z wami podzielić historią pani z pociągu. Otóż pani z pociągu była z miejscowości Krzywy Róg. Ale od czego się to w ogóle zaczęło? Otóż zaczęło się od tego, że z podobną sobie wiekiem pokłóciła się, oczywiście o politykę, no bo o co by się można było pokłócić. Jedna mówiła, że Tymoszenko była oligarchą, która tylko kradła i rozkradła Ukrainę, tak jak rozkradali wszyscy inni, i w związku z tym jest wojna, bo wystarczyłoby tak naprawdę nie kraść, pobratać się z ruskimi i żyć sobie w zgodzie tak, jak się żyło zawsze. A ona z kolei uważała zupełnie wręcz przeciwnie. I zaczęła tłumaczyć, że w Sewastopolu była, albo jest nadal, nie wiem, jakaś bardzo duża baza lotnicza rosyjska, która była bardzo dobrze wyekwipowana też. Były tam samoloty, helikoptery, sprzęt przeciwlotniczy. I w momencie, kiedy Tymoszenko razem z Janukowiczem startowali do wyborów, przeciwko sobie oczywiście, Tymoszenko szła z głównym postulatem, aby pozbyć się tej bazy wojskowej rosyjskiej, żeby zerwać te stosunki z Rosjanami. Natomiast Janukowicz uważał, że Ruscy to bracia, oczywiście. Zresztą on był bodajże urodzony w Doniecku czy w Donbasie, na wschodzie w każdym razie, więc można zrozumieć te jego prowschodnie inklinacje. No i tłumaczyła, że tak naprawdę ludzie są winni temu, co się teraz dzieje. Zagłosowali za Janukowiczem, dając mu po prostu kredyt zaufania. Tak przynajmniej ona tłumaczyła. I że to jest główna przyczyna jakby całego zła, które się potem zaczynało dziać. Ale skąd ja to tak dobrze wiem, skoro ją ledwo rozumiałem praktycznie? Jak przyszło do tematów polityki, to bardzo skrzętnie przez prawie 40 minut wszystko tłumaczyła mi na Google Translate na swoim telefonie. Po co? No nie wiem, tak się trafiło po prostu. No ale mniejsza. Udało się zabukować w hotelu. Przez chwilę myślałem, że nie będzie prądu, bo wszedłem na ciemny korytarz tak naprawdę. Miejscówkę wam pokażę. Coś gra za oknem przy okazji. Jest wejście, wiadomo. Jest łazienka. Jest wanna, z której trochę kapie. Nie ma tragedii. To jest pokój, całkiem przyzwoito. Hotel 4-gwiazdkowy w Kijowie. Za hotel 4-gwiazdkowy w Warszawie na pewno byście zapłacili troszeczkę więcej. I jestem na 8. piętrze z widokiem takim.
z widokiem na Majdan Niezależności. Albo Plac Niepodległości, zwał jak zwał. Odpuściłem sobie już po drodze zwiedzanie tutaj lokalizacji dookoła, bo jest ciemno, jeżdżą samochody, jest głośno, Kijów jest naprawdę mega zatłoczonym miastem. Poza tym strasznie naokoło szedłem do tego hotelu, bo jest tutaj milion przejść podziemnych, się wchodzi do metra, potem się gdzieś wychodzi, potem się idzie po schodach, potem się schodzi. No nie najlepiej mi to poszło po ciemku, także myślę, że zostawimy sobie to na jutro i jutro wrócimy do zwiedzania. Cześć!